My presentation has not a theoretical aspect, but a very practical one. Jednakże moja prezentacja nie ma charakteru teoretycznego, ale bardzo praktyczny. Because art and the principles of art, they influence us in everyday life. Ponieważ zasady sztuki wpływają na nas w życiu, zasady, jakimi sztuka się kieruje, wpływają na nas w życiu codziennym. And sometimes we are not able to know exactly how we are influenced by aspects, modern aspects of life today. I równocześnie nie zdajemy też sobie często sprawy, w jaki sposób właśnie owa sztuka na nas wpływa. But what moves me to speak about these artistical aspects is the fact that art, they envelop religious, political or ideological principles. To jednak, co skłania mnie do mówienia o kwestii sztuki, to fakt, że w sztuce zawierają się zasady wynikające z religii, polityki i ideologii. And the shapes, colors and dimensions of artistic objects are very often like clothes for ideas. Bardzo często kształty, kolory rozmaitych obiektów przypominają w gruncie rzeczy rodzaj ubrania, w jakie ubierają się pewne idee. I will often mention the word revolution. Często będę posługiwał się terminem rewolucja. It's taken from the book Revolution and Contrrewolution by Professor Plinio, Correa de Oliveiry. Pochodzi ono z książki Rewolucja i kontrrewolucja napisanej przez profesora Plinio, Correa de Oliveiry. And it means a movement that started at the end of the Middle Ages. Poprzez to pojęcie będę rozumiał ruch, proces, który rozpoczął się pod koniec średniowiecza. Movement that changes our religious, political and artistical concepts. Ruch, który zmienił nasze idee w dziedzinie religii, polityki, a także sztuki. In an anti-Christian sense. W znaczeniu antychrześcijańskim. The principal moments of these revolution were the Protestant Revolution, the French Revolution and the Communist Revolution. Jako takie główne momenty tego procesu, takie wyraziste momenty, możemy wskazać rewolucję protestancką, francuską i komunistyczną. So going back to art. Wracając zatem do sztuki. In his book, Professor de Oliveira says, God has established mysterious and admirable relations between, on the one hand, certain forms, colors, sounds, and perfumes and flavors, and on the other hand, certain state of soul. W swojej książce Rewolucja i kontrrewolucja profesor Plinio opisał pewną zasadę, która brzmi: Bóg ustanowił tajemnicze i godne podziwu relacje pomiędzy z jednej strony pewnymi kształtami, kolorami, dźwiękami i woniami, a pewnymi stanami duszy z drugiej. In other words, God established a close link between the material beauty of the surrounding world, forms, colors, sounds, and perfumes, and the inclinations of the soul toward good or evil, truth or error, virtue or sin. Innymi słowy, Bóg ustanowił bliski związek między materialnym pięknem otaczającego nas świata, kształtami, kolorami, dźwiękami, zapachami i inklinacjami duszy do dobra lub zła, prawdy lub błędu, cnoty lub grzechu.
St. Thomas defined the transcendental powers of the soul, among which the pulchrum, beauty, as a vestige of the Holy Trinity in the creation. Święty Tomasz zdefiniował transcendentalne władze duszy, do których zaliczył pulchrum, piękno, jako ślad Trójcy Świętej w stworzeniu. We are not going to deal with the theoretical or philosophical concept of beauty. Nie będziemy zajmowali się tutaj teoretyczną czy filozoficzną koncepcją piękna. But we will only present certain remarks about beauty, as well as the denial of beauty, and how they relate to the society in which we live. Przedstawimy natomiast pewne uwagi dotyczące piękna, podobnie jak odrzucenia piękna i jak one się odnoszą do społeczeństwa, w którym żyjemy. Why are we going to be more practical than theoretical? Dlaczego będziemy bardziej praktyczni niż teoretyczni? Because we are plunged in a struggle for the survival of Christian civilization, and the principles most dear to us Catholics are denied by public institutions and governments at every moment. Ponieważ jesteśmy zmuszeni do walki na rzecz przetrwania cywilizacji chrześcijańskiej, a najdroższe nam zasady zostały odrzucone przez publiczne instytucje oraz rządy. The consideration of beauty is to a great extent situated in the cultural field. The expression of beauty is one of the most important ends of art. Cultural changes during the last few centuries have prepared the way for religious and political reforms which deeply affect our lives. Rozważania na temat piękna sytuują się w wielkiej mierze na polu kultury. Przedstawianie piękna jest jednym z najważniejszych celów sztuki. Zmiany kulturowe w ostatnich kilku wiekach przygotowały drogę religijnym i politycznym reformom, które głęboko wpływają na nasze życie. Artistic styles continuously change. Some works of art which were considered beautiful yesterday are today regarded as backward. Is there a reason in this continual evolution of styles of art? Style artystyczne ciągle się zmieniają. Niektóre dzieła sztuki wczoraj ocenione jako piękne, dziś uchodzą za zacofane. Czy istnieje przyczyna tej ciągłej ewolucji stylu w sztuce? I give you now an example of this capacity of material world, the external world, to act upon one's soul, causing a powerful influence on our attitudes and moral matters. Przedstawię teraz Państwu na przykładzie ową zdolność świata materialnego, świata zewnętrznego do oddziaływania na duszę, do wywierania silnego wpływu na nasze postawy moralne. Here on the picture you see a thunder. And Tutaj na obrazie widzimy oczywiście piorun gromu. very bad picture, I apologize for it. Bardzo przepraszam, że tylko takiej jakości udało mi się znaleźć. Could be clear. But it gives, the thunder causes awe. The person looks and stares of it, gives an idea of the smallness of man and instills fear. Fear is a state of soul that prepares a person to subject himself to God. Grom wzbudza grozę, daje nam pojęcie o małości człowieka i wywołuje strach. Strach jest stanem duszy, który przygotowuje osobę do poddania się Bogu. So the thunder may influence us in the sense to submit us to the power of God. A zatem to grom, to właśnie błyskawica w taki sposób na nas wpływa, że mamy skłonność poddać się pod wolę Bożą. The sea, the ocean, gives rise to various states of a soul according to its infinite mutation.
Morze budzi różne stany duszy podług nieskończoności swoich wcieleń. Its immeasurable grandeur makes one think about the eternity of the Creator. Its waves and the abyss that it opens up between them causes fear and leads to prayer, like it did when on the boat with Jesus they asked him to calm down the furious waters of the Sea of Tiberiades. I jego niezmierzona wielkość sprawia, że myślimy o wieczności Stworzyciela. Jego fale i głębia, która się między nimi otwiera, powoduje strach i prowadzi do modlitwy, tak jak apostołów, kiedy będąc w łodzi z Jezusem, prosili Go, by uspokoił rozszalane wody Morza Tyberiackiego. Natural phenomena such as thunder and sea often stir up good emotions. Zjawiska naturalne, tak jak grzmoty i morze, często budzą dobre poruszenia. Let us see some examples from the Revolution, from the anti-Christian side, to show a few of the 1,000 ways in which it works to stir up non-virtuous states of soul in us. Spójrzmy jednak na kilka przykładów z rewolucji, by wskazać dosłownie parę z 1000 sposobów, jakimi się ona posługuje, by rozbudzać nieprawe stany duszy. And this is done under the pretext of beauty. For its end, the revolution employs fashion, music, architecture and mechanics. I czyni się to pod pretekstem piękna. Dla tego celu rewolucja używa mody, muzyki, architektury, a nawet mechaniki. Thus a design of a pair of shoes or the melody of a song can lead people to form a state of soul prone to accepting certain revolutionary principles. Tak zatem model butów lub melodia piosenki mogą prowadzić ludzi do ukształtowania się takiego stanu duszy, który jest skłonny do zaakceptowania pewnych rewolucyjnych zasad. Or counter-revolutionary principles for the matter if its shape, the shoes or the music provokes the states of soul that tend to virtue. Lub kontrrewolucyjnych, kiedy kształt butów lub muzyka wywołują stany duszy skłaniające się ku cnocie. Wearing tennis shoes has become a commonplace today. Noszenie butów typu tenis stało się dziś powszechnym zjawiskiem. The spread of tennis shoes, particularly in Europe, coincides with the advent of the Cultural Revolution. Rozpowszechnienie tych butów, przede wszystkim w Europie, zbiega się z pójściem do przodu rewolucji kulturalnej. Is there a reason for this coincidence? Czy istnieje jakiś powód tego zbiegu okoliczności? What state of soul they cause on the person who wears them? Jakie stany duszy wzbudzają owe buty u kogoś, kto je nosi? Does it tend to change the mentality of a person? Czy te buty w jakiś sposób zmieniają mentalność osoby je noszącej? What relation do they have with some modern music or with today's social or political ideas? Jaki jest związek między nimi a muzyką nowoczesną lub dzisiejszymi ideami politycznymi i społecznymi? Alluding to the analogy between the sensual and egalitarian mentality of the French Revolution and the fashions that appeared as it developed, Plinio Correa de Oliveiry refers to the feminine fashions launched at that time. Nawiązując do analogii pomiędzy zmysłową i egalitarną mentalnością rewolucji francuskiej a modami, które się pojawiły w miarę jak się rozwijała, Plinio Correa de Oliveiry odnosi się do lansowanej wówczas mody damskiej. This is the directory fashion,
Jest to tak zwana moda dyrektorska, tudzież moda dyrektoriatu, jak podejrzewam. It flashes a revolutionary amorality by uncovering parts of the body hidden until then by the attire of the Ancien Régime. In the Ancien Régime they were covered. Owa moda dyrektorska, pozwalając na odkrycie części ciała, które dotychczas pozostawały zakryte strojami Ancien Reżimu, objawiała rewolucyjną amoralność. And the absence, for instance, of any ornament is telltale of the egalitarian philosophy of the French Revolution. Z kolei nieobecność wszelkich ozdób zdradzała egalitarną filozofię rewolucji. The hippies appeared in the mid-50s. Their way of dressing brought with it a whole philosophy of life. Hipisi pojawili się w połowie lat 50. Ich sposób ubierania się niósł ze sobą całą filozofię życia. The rock and roll paved the way for general acceptance of extravagance. Rock and roll utorował drogę dla ogólnej akceptacji tej ekstrawagancji. It expressed the same philosophy implicit in the hippie style, which in 1959 Professor Plinio described as follows. Wyraził tę samą filozofię zawartą w stylu hippie, którą w roku 59 profesor Plinio opisał następująco. The revolutionary process in souls, as herein described, produced in the most recent generations and especially in adolescents of our days, who hypnotize themselves with rock and roll, a frame of mind characterized by the spontaneity of primary reactions, without the control of the intelligence or the effective participation of the will, and by the predominance of fantasy and feelings over the methodical analysis of reality. I think there is still more to the quotation. And this is fruit, in large measure, of a pedagogy of virtually eliminates the role of logic and the true formation of the will. I jak pisze profesor Plinio, proces rewolucyjny w duszach, jaki tu opisano, wytworzył w najmłodszych pokoleniach, a szczególnie wśród nastolatków dnia dzisiejszego, zahipnotyzowanych rock'n'rollem, formę umysłowości charakteryzującą się spontanicznością pierwotnych reakcji, bez kontroli rozumu i skutecznego udziału woli oraz dominacją wyobrażeń i odczuć nad metodyczną analizą rzeczywistości. To wszystko jest w dużej mierze owocem pedagogiki, która prawie całkowicie eliminuje rolę logiki i odpowiednią formację woli. Another aspect comes is standardization. I teraz kolejny element naszego wystąpienia, uniformizacja. Standardization drives men away from God. Uniformizacja oddala człowieka od Boga. The standardization is one of the tools of the revolution. The revolution employs it to lead people to accept the social egalitarianism. Uniformizacja jest jednym z narzędzi, których rewolucja używa, by kierować ludzi ku akceptacji społecznego egalitaryzmu. The revolution wants to take away from every creature its resemblance with God. Rewolucja pragnie pozbawić każde stworzenie jego podobieństwa do Boga. Every creature is called to reflect a certain divine perfection in a unique way. Każde stworzenie jest powołane, by odbijać pewne boskie doskonałości we właściwy dla siebie i jedyny jednocześnie sposób. In order to prevent each individual from reflecting the image of God that he alone must reflect, the revolution seeks to eliminate personal characteristics and to standardize the souls.
w celu zapobieżenia, by każdy z osobna stanowił odbicie obrazu Boga, który tylko On winien odbijać, rewolucja stara się wyeliminować osobiste cechy i zuniformizować duszę. The standardization slowly leads men to accept absolute equality among all. Standardization hates variety, detests typical characteristics, and loves promiscuity and confusion. Even differences among sexes tend to trickle down as much as possible. Its ideal is a unisex humanity. Uniformizacja powoli prowadzi ludzi do akceptacji absolutnej równości pomiędzy wszystkimi. Uniformizacja nienawidzi różnorodności, nie znosi tego, co typowe, a kocha bezład i zamieszanie. Nawet różnice między płciami mają tendencję do zacierania się, na ile to tylko możliwe. Ideałem zaś uniformizacji jest ludzkość unisex. We will deal now with some examples of standardization of people in some exterior aspects of their existence. Skupimy się tutaj na paru przykładach uniformizacji narodów w niektórych aspektach zewnętrznych ich istnienia. The uniformization of these material aspects influences people's mentalities, leading to a sameness of behavior and finally a standardization of soul. Uniformizacja tych materialnych aspektów wpływa na mentalność ludzi, prowadząc do ujednolicania zachowań, a ostatecznie uniformizacji dusz. Undoubtedly, we are looking here at a scene that takes place in Japan, with the architecture and customs characteristic to the Japanese people. Bez wątpienia widzimy tutaj scenę dziejącą się w Japonii. Architektura i zwyczaje są charakterystyczne dla tego narodu. In this scene, we can easily recognize a Germanic people, certainly Austrian, parading in this band. W tej scenie łatwo rozpoznamy naród germański. Na pewno są to Austriacy grający w zespole na jakiejś paradzie. But in what country is this building located? Ale w którym kraju znajduje się ten budynek? Is it any characteristic of a people expressed by its shape? Czy jego kształt sprawia, że możemy go zidentyfikować z jakimś narodem? Where could it be? Gdzie może on się znajdować? And it is in Spain. W rzeczywistości jest w Hiszpanii. We don't see anything of Spanish. Ale nic z tego budynku nam o tym nie mówi. Only in a certain region of Brazil, people wear in picturesque attire, which is clearly distinct from clothing of other nations. Tylko pewien region w Brazylii ma takie stroje proste i malownicze. Nie można ich pomylić ze strojami innych narodów. But this house, where could it be? Ale ten pawilon, gdzie może się znajdować? In fact, it is in Holland. W rzeczywistości znajduje się w Holandii. But it doesn't reflect at all that country's tradition. Ale nie można się w nim doszukać tradycji tego kraju. This modern airport could be in Paris, Frankfurt or London, but it is in Hong Kong. To nowoczesne lotnisko mogłoby być w Paryżu, Frankfurcie czy Londynie, ale zostało zbudowane w Hongkongu. There is no question that this is India with its fabulous colors and legendary elephants. Nie mamy wątpliwości, że to Indie ze wspaniałymi kolorami i legendarnymi słoniami. Here also we are in the far east, but who could tell it's Thailand? Tutaj również Daleki Wschód, ale kto wie? Nie, to Tajlandia. And again Hong Kong. I znów Hongkong. This is a typical Mexican, poetic and chanting, easily recognizable. Oto typowy Meksykanin, poeta i śpiewak, łatwo rozpoznawalny. This is also Mexico.
Wciąż jesteśmy w Meksyku. But who could make it out for this cold architecture, devoid of any trait that might distinguish the local people? It seeks to standardize the nation. Ale kto by to poznał po tych zimnych formach architektonicznych? Owa architektura pozbawiona wszelkiej cechy, która mogłaby wyróżniać lokalną ludność, dąży do uniformizacji narodu. Now we are going to see 3 German monuments. Teraz zobaczymy 3 niemieckie monumenty. One in Cologne. Muzeum w Kolonii. It's crazy, there's a nice cream. No, widać, jest to szalony pomysł, właśnie jak ktoś, nie wiem, lód spuścił z góry. This is in Frankfurt. We Frankfurcie. And this is the Science Center of Wolfsburg. Oto Centrum Nauki w Wolfsburgu. None of them reflect the German soul. Żaden z nich nic nam nie mówi o niemieckiej duszy. But who could say that here we are in Vienna? A kto by mógł stwierdzić, że teraz jesteśmy w Wiedniu? And this is the Park of Nations in Lisbon in Portugal. A to Park Narodów w Lizbonie, w Portugalii. Modern art, almost all of it at the service of the egalitarian revolution, also touches the sacred. Sztuka nowoczesna, prawie w całości na usługach egalitarnej rewolucji, dotyka również sfery sakralnej. It seeks to deprive the sacred from its transcendental aspect that elevates one's thoughts above the earth and establishes a link with eternity. Pragnie usunąć z niej jej aspekt transcendentalny, dzięki któremu nasze myśli mogą wznieść się ponad ziemię i połączyć się z wiecznością. This is a church St. Pauline in Brazil. Oto kościół świętej Pauliny w Brazylii. So the shape is absolutely not sacred, doesn't? Patrząc na kształt, możemy stwierdzić, że nie jest on kształtem sakralnym. And this is St. Edwidge in Krakow. A oto kościół świętej Jadwigi w Krakowie. And expresses the egalitarian aspect of the revolution. Only one cross on the facade. Its lines can be surprising, but do not convey the idea of sacredness. If you take the cross away, don't look at the cross. It could be mistaken by the city of arts and science in Germany or in Spain, or the science center in Germany as well. So you don't recognize it as a church. Wyraża on egalitaryzm rewolucji. Jedynie obecność krzyża na fasadzie wskazuje, że chodzi o budowlę religijną. Jej linie architektoniczne mogą zaskakiwać, ale nie komunikują sakralności. Gdybyśmy usunęli krzyż, moglibyśmy podejrzewać, że chodzi o miasto kultury i nauki w Hiszpanii lub Centrum Nauki w Wolfsburgu, które przed chwilą oglądaliśmy. This is a true religious building in which divine transcendence and the grandeur of eternity are present. To zaś jest prawdziwa budowla religijna, w której obecne są boska transcendencja i ogrom wieczności. Let's return to modernity. Powróćmy do nowoczesności. One notices a small cross above on a very high point of this facade. Widać mały krzyżyk gdzieś wysoko na fasadzie. That's the cross. Oto i krzyż. But is it really a church? Ale czy to naprawdę kościół? No, it is the central store of wine producers in Spain. Nie, chodzi o główny magazyn producentów wina w Hiszpanii. But we could have taken it by a church. Ale moglibyśmy z całkowitym uzasadnieniem stwierdzić, że jest to kościół. The architecture style of this store is not essentially different from that of modern church we have just seen. Styl architektoniczny tego magazynu nie odbiega w gruncie rzeczy od nowoczesnych kościołów, które przed chwilą oglądaliśmy. The egalitarianism of the revolution
has been given today's church an appearance of profane buildings, thus affirming by their shape the ideal of a religion turned to earthly life and to man. Egalitaryzm rewolucji nadaje współczesnym kościołom wygląd budynków świeckich, potwierdzając w ten sposób poprzez ich kształty ideał religii zwróconej w stronę życia ziemskiego i człowieka. And now we see another aspect of the aesthetics. Kolejny aspekt estetyki. It's the denial of beauty through vulgarity. Chodzi o odrzucenie piękna poprzez wulgarność, pospolitość. In the same book, Revolution, Kontrrewolucji, of Professor Plinio, Correa de Oliveiry, he says, the revolution combats tradition, persecutes the elites, degrades the general tone of life, and creates an ambience of vulgarity that constitutes, as it were, the dominant note of culture and civilization, supposing the concepts of civilization culture can be realized in such conditions. W tej samej książce Rewolucja i kontrrewolucja profesor Plinio pisze, iż rewolucja zwalcza tradycję, prześladuje elity, obniża ogólny ton życia i stwarza środowisko wulgarności, które stanowi jakby dominującą nutę kultury i cywilizacji, przyjmując, że pojęcia cywilizacji i kultury mogą być stosowane w takich warunkach. Vulgarity is one of the means that the revolution employs to lead people to accept aspects of a bad mentality. Wulgarność jest jednym ze środków, jakich rewolucja używa, by skłonić ludzi do przyjęcia jej mentalności. According to Catholic doctrine, people who are legitimately constituted as authority, so the authority, command in the name of God. Według doktryny katolickiej, ci, którzy prawowicie sprawują władzę, rządzą w imieniu Boga. A legitimate holder of authority has a power that comes from high, transcends man himself, and dignifies those who command and those who obey. Prawowity posiadacz władzy posiada władzę pochodzącą z góry, która go transcenduje, przekracza i która nadaje godność rządzącym, jak i rządzonym. And this transcendence of the authority has to be expressed by sensible ways. Owa transcendencja musi być wyrażona na sposób zmysłowy. Therefore, the visible aspects of authority must be such as to instill respect. Dlatego też widzialne aspekty władzy muszą się stosować do powyższego, by wzbudzały szacunek. And when the nature of an office requires wearing proper attire, the attire must have a distinction becoming the function of one or two of the one who wears it. I gdy charakter stanowiska wymaga użycia odpowiedniego stroju, powinien wyróżniać się on w zależności od funkcji spełnianej przez osobę, która go nosi. We will now observe the transformation of military and police uniforms over recent years. Przyjrzymy się teraz zmianom, jakim podlegały mundury wojskowe i policyjne w ostatnich latach. And this transformation is analogous to the modification operated in the mentalities of those who accept it as normal. Zmiany, którym uległy te mundury, są analogiczne do zmian, które nastąpiły w mentalności tych, którzy zaakceptowali je jako normalne. It's an example of military people in the Middle Ages, whether it's dignity, colors, and beauty. Oto przykład średniowiecznego rycerstwa. And even in Renaissance, Jeszcze w renesansie there was beauty. również było obecne piękno. And this was preserved on uniform symbols
proper to express the transcendence of military dignity. I zachowało się na mundurach poprzez właściwe symbole służące wyrażaniu transcendencji żołnierskiej godności. The defense of religion, of justice, or of the country, fatherland, has been honored in a special way from time immemorial. That noble function was expressed in the beauty of the uniform. Also, the policeman, whose function is to preserve public order rather than defend the country against external enemies, the policeman deserves respect and gratitude. His dignity was made manifest to everyone through the elevation of his uniforms and weapons. Od niepamiętnych czasów obrona religii, sprawiedliwości czy kraju uhonorowana była w szczególny sposób. Szlachetna funkcja wyrażana była poprzez piękno stroju. Również policjant, którego rola nie polega na obronie ojczyzny przed zewnętrznymi wrogami, ale na zachowaniu porządku publicznego, zasługuje na szacunek i wdzięczność. Jego godność była przez wszystkich zauważalna poprzez wzniosłość strojów i broni. This dignity is seen in the soldier in India. Tą samą godność widzimy u indyjskiego żołnierza. A pagan, he's not even Christian. Mimo iż jest on poganinem, nie jest nawet chrześcijaninem. Also in India. To również Indie. This in Jordan. Oto policjant w Jordanii. But the revolution denies that all those who legitimately exercise commanding functions do so in name of God. Instead, revolutionary doctrine affirms that people's sovereignty, that is, that all power comes from the people rather than from God. Therefore, symbols of authority must not reflect the dignity and elevation of its divine origin, but equality with the people. Rewolucja zaprzecza, że wszyscy ci, którzy prawowicie sprawują swoje funkcje kierownicze, czynią to w imieniu Boga. Zamiast tego doktryna rewolucyjna afirmuje suwerenność ludu, to znaczy twierdzi, że cała władza pochodzi od ludu, nie zaś od Boga. Zatem symbole władzy nie mogą odzwierciedlać godności i wzniosłości swego boskiego pochodzenia, ale równość z ludem. This is a policeman in China. Oto policjant w Chinach. This is in Calgary, Canada. Policjantki z Calgary w Kanadzie. This is in Paris. Policjant w Paryżu. In comparison to those in India. Porównajmy go z tymi policjantami czy żołnierzami z Indii. This is in New York. Policjanci w Nowym Jorku. And this is Las Vegas. I policjanci w Las Vegas. The symbol of authority disappear. Jak widzimy, symbolizm władzy zaniknął. And with this I finish it. Tym samym kończę tą część. I know that there are objections and questions, and some of them they say, well, but modern uniforms are more functional. And others will say, well, the pomp and beauty of old uniforms for military or policemen is very expensive today. It's not possible to pay for this anymore. Today's uniforms are better adapted to modern warfare, etc. But if the objections come up, I will be glad to try to answer to them. Zdaję sobie sprawę, że można wobec powyższego mieć następujące zastrzeżenia. Nowoczesne mundury są bardziej funkcjonalne. Wystawność dawnych mundurów byłaby dziś bardzo kosztowna. Mundury współczesne lepiej są przystosowane do dzisiejszych działań wojennych. Policjantki są bardzo użyteczne w dzisiejszym świecie i tak dalej. Dla chętnych mogę udzielić odpowiedzi na te zarzuty na końcu spotkania. So I thank you for your attention. And, The Devil and the Angel.
Dziękuję bardzo za uwagę.